freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj poruszymy sobie coś, co w ostatnim czasie chciałem jakby tak poruszyć, lecz nie miałem takiej jakiejś większej wiedzy na temat już takiej mety, rally lub też garnizonu, lecz też w tym opcji, gdzie mamy rally i garnizon, pogadamy sobie o też rally, garnizonie, jak wyglądają na KVK, gdzie gramy z artefaktem, gdzie wykorzystujemy ten artefakt, no bo nie będę ukrywał, to też jest dość ważne i dość często się o to pytacie, czy to rzeczywiście ma sens, czy to w ogóle wygląda ok, czy też nie. Przepraszam, bo tu mam jeszcze Discorda, który mi tutaj ktoś przyspamował wiadomościami. I jakby tak powiedzieć, no tam się, jakby tak powiedzieć, tym będę się sugerował tym też tutaj, co chłopaki ode mnie pisali i też jak my przygotowaliśmy się do Kiwiki, jak to bezpośrednio wyglądało jakby tak w naszej ocenie, jeżeli chodzi o Królestwo 1, 5 czy 4, no bo nie będę ukrywał, że tutaj też na to patrzyłem. Lecz chcę wam tylko jedną rzecz pokazać. Dajcie mi tylko sekundkę, bo tu przygotowałem tylko jeszcze jedną rzecz dla was, jeżeli chodzi o związanych właśnie dowódców, ale to może już sobie wrzucimy tutaj wersję tą, żebyście widzieli, bo tu już mam przygotowane właśnie takie dwie wersje, gdzie pogadamy sobie o jednej wersji, będzie takie typowo pod rally, czy też pod garnizon, druga będzie tu pod rally i właśnie macie takie dwie rubryki, gdzie będziemy sobie to wszystko rozporządzać. Więc chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda bezpośrednio, żeby nie tutaj jakby tak powiedzieć, nie stosować niektórymi rzeczami, ale w sumie może zostawimy to tak na ten moment i nie będziemy świrować dalej, jeżeli chodzi o metę rally, czy też garnizon, no bo tu powiem, że te mety się tak też zmieniają, że ciężko jest w końcu dorzec. Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądała pierwsza garnizon. Ja tu będę troszeczkę mieszał, więc też słuchajcie mniej więcej, jak to wygląda, bo też są różne setupy i różne, jakby tak powiedzieć, opcje tego garnizonu. Na pewno zaczniemy od tego, że jak wygląda standardowy garnizon w trybie w tierze S, A i B. Ja to oczywiście tutaj to tak skrócę, bo wiadomo, że to można rozbić jeszcze niżej, ale ja to skrócę do takich 3 wersji tierowych. Tak samo będzie z artefaktem, jak to wygląda. Ja to będę to tylko przekładał, bo już większość dowódców chyba tutaj mam wrzuconych, tak. Jeżeli chodzi o tier S garnizon, czyli jeżeli chodzi o tą wersję podstawową, tak gramy zwykłe KVK między innymi jak Heroic Anthem, gdzie nie używamy artefaktu, no to dalej taką metą, można powiedzieć w tym momencie, jest oczywiście pani Gorgo z Herakluszem. Bez dwóch zdań to jest na ten moment meta, jeżeli chodzi o jeden z lepszych garnizonów, jeżeli patrzymy pod względem właśnie fortów, flag i na tym się skupmy tutaj, bo wiem, że jest jeszcze jedna opcja, która moim zdaniem też jest niezła. Lecz też nieraz już widziałem pierwsze takie, jakby tak powiedzieć, pierwsze jakby takie parowania, gdzie mieliśmy Gorgo z Williamem i to też mnie zaciekawiło, no bo mówię, jak William tutaj wrzucony? No ciekawe, no bo William, wiecie, William jest od niedawna, jest to smite damage, no ale w sumie z Gorgo też by się sparował, prawda? To nie tylko czy mi gdzieś tu William uciekł, czy nie, bo ja chyba tutaj miałem przygotowanego też, ale mógł mi gdzieś uciec. No bo ja go tutaj przekładałem po parę razy, żebyście mieli wszystko przygotowane, żebym nie musiał tak zawsze się kiedyś bawić z tym wszystkim. Ale William Wallace, no chyba jestem albo ślepy, albo on po prostu mi gdzieś uciekł na tym, albo go już rzuciłem. Tutaj wcześniej nie mam go na tym. No nie ma, zaraz go dorzucimy, ale wiem, że Gorgo z William Wallace'em też jest brany pod uwagę. Takim potem możemy powiedzieć już troszkę trzecim rozwiązaniem to jest z Zenobią. Czyli gdzieś rzucamy sobie Zenobię i jakby tak parujemy ze Zenobią. No i Gorgo Heraklusz, Gorgo Zenobia, no to jest taki jeden z mocniejszych oczywiście zestawów. No i oczywiście Williama, którego klasycznie nie mogę znaleźć, ale który tutaj w tym zestawieniu jest, bo ostatnio
też miałem taką samą, o widzicie, William się schował, a ja go nie umiem znaleźć, czyli klasyka z gatunku. Musicie mi wybaczyć, no ale tak czasem niestety jest i można powiedzieć, że te takie zestawienia, gdzie mamy Gorgo i używamy to z Williamem, Herakluszem albo Zenobią, to będą takie chyba najlepsze zestawienia, ale też musimy dorzucić już drugi zestaw, który jest dość popularny w ostatnim czasie i to jest pani Eleonora i też z Herakluszem. I tutaj w tym wypadku ja bym tego nie dawał na flagi typu Swarm, czy też znaczy Fort lub też flagi. No. Możemy nawet pokusić się takie stwierdzenie, że zestaw ten, tutaj widzicie, który jest, czyli Gorgo Heraklusz, to jest tier S, najmocniejszy w tym momencie. Tak możemy to rzucić, a w tym tierze A mamy właśnie Gorgo na przykład z właśnie Williamem i Zenobią, ale też Eleonorę z Herakluszem. Dlaczego Eleonora z Herakluszem tak będzie, jakby tak powiedzieć, budowana? Z tego względu, że Eleonora z Herakluszem jest bardzo mocna na przełęcze i ona też nieraz się ją stosuje. Też widziałem, że na niektórych fortach też była stosowana, jeżeli oczywiście nie obawiali się, że pójdzie rally, więc też widziałem, że ta Eleonora z Herakluszem też bardzo sobie nieźle radzą. I to jest moim zdaniem taki w tym momencie chyba takie najmocniejsze garnizony, które możemy normalnie w kiwiki uzyskać, jeżeli chodzi o te podstawowe kiwiki. Lecz też tutaj możemy wspomnieć o jeszcze jeden takim zestawie, który jest już zapomniany, bo dostaje wcieki, nie będę ukrywał, że nie, to jest Dido i Zdeliang. To jest już taki zestaw naprawdę ciężki. Też widziałem, że Gorgo z Flawiuszem, ale już to parę osób mi wyjaśniło, że to jest taki naprawdę już coś, co jeżeli ktoś to ma, to może to wrzucić, ale Gorgo z Flawiuszem to już taki nie jest takim topem. Więc możemy się mówić, że tutaj taki topem, bez dwóch zdań, jest Gorgo z Herakluszem. W tierze A możemy Eleonorę z Herakluszem wrzucić, a oczywiście, że tam Gorgo jeszcze możemy spróbować sparować albo z Williamem, albo z Zenobią. I tak to możemy sobie jakby tak rozpisać w tym momencie, jeżeli chodzi o ten zestaw, więc mam nadzieję, że słuchacie i patrzycie, bo tutaj po samych obrazkach też będziecie mówić, co on tutaj wrzuca Gorgo gdzieś tam znaczy Eleonorę z Williamem albo z Zenobią, no nie, to troszkę jest inaczej. Też mogę jeszcze jedną rzecz się pokusić tutaj, że na taki typowy jeszcze w tier B bardziej możemy wrzucić Janka z Herakluszem, tak też możemy to sparować, bo ten Janek z Herakluszem nie jest zły. Ja uważam, że ten Janek z Herakluszem jest naprawdę mocny i jeżeli mamy dobry gry, to Janek z Herakluszem jest dalej grywalny, chociaż niektórzy mówią, że czy Janek z Eleonorą będzie ciut lepszy, nie? Czyli jakbyśmy posparowali tutaj Eleonorę z Jankiem. No ale ja uważam, że ten Janek z Herakluszem też jest na swój sposób bardzo fajnie grywalny. Więc ja bym to tak poustawiał, jeżeli chodzi o te tiery, żeby gdzieś tam mieć i tylko byśmy zamieniali, jeżeli chodzi o tych dowódców. Jeżeli chodzi o same artefakty, czyli jak to wygląda z dowódcami na artefakty, no to tutaj już będzie troszeczkę inna zabawa, no bo tutaj dowódcy z artefaktami, no to no robisz show Attila, czyli dajemy Attylę i dajemy z Gorgo i czy też na odwrót Gorgo Attila i to jest w tym momencie chyba najmocniejsza para Attila Gorgo, bez dwóch zdań. Potem można do tieru A wsadzić Gorgo z Herakluszem, bo też takie zestawy bardzo mocno trzymają, czy też Gorgo z Williamem. William i tym razem nie zginie. No i kolejnym takim zestawieniem byłaby na przykład Eleonora. Tak, dokładnie Eleonorka z Deliangiem. To byłby taki już kolejny zestaw. Janek z Gorgo, też widziałem takie zestawy, gdzie Janek z Gorgo się bronili dość mocno na artefakcie, ale no to nie jest wiadomo, to nie jest pułap Attyli z Gorgo, czy też Gorgo Attyla. To jest, uwierzcie mi, o widzicie, w ogóle coś źle przerzuciłem, bo to miało być tak ładnie wam pokazane. Tak to miało gdzieś wyglądać, żebyście nie musieli tam kombinacji robić alpejski.
Myślę, że to taki no bardzo fajne zestawienie. Oczywiście do seedu B gdzieś tam możemy wsadzić Flaviusza z Eleonorą, czy też Flaviusza z Liangiem. No, tak też możemy mieszać. No ale no wiadomo, Flaviusz to już jest taki bardzo już zapomniany pomalutku dowódca, już jest praktycznie niegrywalny w garnizonie, więc no takim, jak mówiłem od początku, takim topem w tier S w artefakt garnizonie to będzie Gorgo Attila, bez dwóch zdań. Tutaj w tym tierze A, no to tu już możemy rotować Gorgo z Herakluszem, Jan Ziśka z Gorgo, czy też tutaj, jak mówiliśmy wcześniej o Eleonorze z Zugę, czy Eleonorze z Herą, czy z Herakluszem. No jest parę zastosowań na artefakty, ale to jest moim zdaniem taki w artefaktach gdzie tu najbardziej rolotujemy. No jest mało, wiadomo, z YZS, czy też jest mało Mertela, chociaż też widziałem, że gdzieś tam Mertel się gdzieś tam niektórzy rzucali. Jest też bardzo mało Daido już na artefakcie. No, na razie jeszcze nie wymyślili nowej pary, no ale tutaj muszę wspomnieć, jak już jesteśmy przy końcu garnizonu, muszę wspomnieć o nowym dowódcy, który się tutaj pojawił niedawno, czy Chao Kyong, tak chyba tak tutaj o nim się mówi. Chao Yong według raportów, według tego, co tam widziałem na niektórych kadekach, nie wygląda źle. Tylko że Chao Yong w tym momencie jest, albo możemy go sobie zesparować, powiedzmy, z Daido, bo to wrzucimy tutaj, żebyście widzieli, jeżeli chodzi o ten, tak Daido Chao Yong, albo możemy go próbować sadzić Chao Yonga z Shajarą. Tylko tam jest taki, z tego co przeczytałem i parę informacji, tam musimy używać bardziej tego talentu jego, nie mam go odkrytego, więc nie pokażę wam, ale talentu z umiejętności, żeby on naprawdę fajnie tam śmigał. No i ten, jakby tak powiedzieć, na kręgu te inskrypcje, teraz tutaj to zminimalizujemy i tutaj na kręgu, a chyba na Shajarze to mam, tak. I tutaj sobie zobaczymy w tu Codex i zejdziemy na formację kręgu, no to oddział użytkownika zyskuje 5% obrażeń od kontrataku. To jest bardzo mocne. Opiekuńczość 5% od otrzymania leczenia. Za każdy oddział otrzymuje obrażenia, ma 30% zwiększenie leczenia otrzymanego kolejne 3 sekundy o 10%. Te artefakty, jakby tak powiedzieć, artefakty, inskrypcje formacji kręgu przy Chao Yongu i Shajarze, no to może być naprawdę coś mocnego, bo on tutaj, no nie mam jak tu wam pokazać tych talentów akurat jego, nie mam go odkrytego, ale to naprawdę może być bardzo dobry dowódca. Jeżeli już ten gear zdobędzie i będzie ten gear już jakiś w miarę naprawdę mocny, to może być to naprawdę bardzo dobry dowódca, nie? Więc ja go bym na tą chwilę wrzucał. W artefaktach go na razie w ogóle nigdzie nie przymierzam, ale gdzieś go też bym wsadził do tieru A. Czy to z właśnie Chao Yonga z Shajarą, czy też czy z Daido Chao Yong. Jeżeli mówię źle, to wybaczcie. I tak by wyglądał ogólnie mój garnizon, jeżeli chodzi o wersję, czy mój garnizon w ogóle taka meta garnizonów z artefaktem, czy też bez. A jeżeli chodzi o rally, tutaj sobie zmienimy na rally, bo ja to tak rozpisywałem na szybko wtedy. Tutaj jakieś filmiki mi wrzucają. S. A tu mamy rally. No to tu w rally, takim zwykłym bazowym, wygląda to totalnie inaczej. No i teraz tak, zacznijmy sobie, co jest w tym momencie najlepszym rally, metą rally. Wielu będzie mówiło, że pan Ashurbanipal z Liangiem i to może być jeden z lepszych rally. Też dużo ludzi stawia na Scypia afrykańskiego gdzie mamy Scypiona? Czy ja go zdążyłem wyciągnąć? Możliwe, że go nie. Nie, Scypiona z Wallace'em, tak? Wallace'em. I co tam jeszcze mamy? Raz, dwa, trzy, cztery gwiazdeczki. Zenobia, nie Zenobia, przepraszam. Ashuzugę z Scypio afrykańskiej, Scypio afrykański młodszy.
No i to są chyba dwa takie najmocniejsze według tego, co tutaj mamy z wytycznych, co tam też przeglądałem na innych Discordach. Tak, to mam zapisane? Tak, to mam zapisane. Więc to jakby najlepsze ponoć są rally w tym momencie. Trochę mi się nie chce wierzyć, bo ja myślałem, że wiecie, że tam Henryk coś z Ashurem albo coś tego typu, że to będzie, albo no, Nevski i Justynian, no bo w tym momencie tak, jeżeli to są najlepsze dwie i rzucamy kolejny, gdzie może być Scipio z Tarikiem, no bo Tarik też tutaj jest brany pod uwagę. Kolejnym opcją to może być Nevski, znaczy oczywiście no Nevski z Justynianem, zresztą jakby w tym tirze. Może też dlatego go tak tutaj już obraliśmy, ponieważ Nevski sobie bardzo łatwo zeswarmować i to jest kolejna taka rzecz, która no, jest średnio. No ale potem już rzucamy Pakala. Pakala już rzucamy do tiru B i ze Scipio głównie. Scipio, Pakal z tego co widzę tu w rozpiskach. Lub też oczywiście Henryk z Ashurbanipalem. I tak to mniej więcej powiem wam wygląda, jeżeli chodzi o... Dobrze tutaj podawałem? Tak. I tak to niestety wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te tiery, bo już tam potem nie daje Scipio z Liu czy Scipio z Heraldem. Chociaż ja powiem wam szczerze, że jak widziałem jakieś rally, to widziałem Ashur z Henrym albo Ashur z Liangiem. Scipio z Williamem widziałem mało. Widziałem wcześniej William z Scipio, a Nevski Justynian jest przez cały czas gdzieś tam używany, tak samo jak Tarik, Pakal, więc ogólnie ta rozpiska tak przymrużeniem oka, jeżeli chodzi o rally, moje zdanie, jeżeli chodzi o wersję tą bez artefaktu. No ale może coś w tym wszystkim jest i może rzeczywiście te rally tam gdzieś pracują na innych mocniejszych KD. No Ashur z Liang to jest fajne takie, wiecie, przeciw counter, jakby tak, czy counter przeciw swarmowy, bo oni tutaj nabiją bardzo dużo kapeków. Ja się nie mogę przekonać do Scipio afrykańskiego młodszego z Williamem Wallace'em, bo tak widziałem te niektóre raporty, to on tak słabo wygląda. No ale tutaj jak niektórzy twierdzą, to grali po zeszłe KD, czy zeszłe KVK i niektórzy gracze z innych KD-ków twierdzą, że Scipio tam jest w tej pierwszej, Scipio afrykańskie jest w tej pierwszej jakby opcji wyboru. Więc no, kurde, zobaczymy jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zestaw z artefaktem, czyli gdzie mamy tier, S i artefakt rally, no to tutaj będzie parę może takich zaskoczeń, może jednej, wiecie, może jednak z jednej strony nie, bo ja uważam, że to rally dość popularne było przedtem z artefaktem, no to bez dwóch zdań jeden z takich mocniejszych, no to był pan Nevski z Ashurem na artefakcie, przepraszam tutaj, gdzie jest pan Ashurek, bo przed chwilą odkładałem i go widzicie, gdzie oturzyłem, tu koszyłem. Drugim takim wersją, gdzie to jest już bez artefaktu, no to oczywiście to jest Scipio afrykański z William Wallace'em. Też byłem zaszokowany, kiedy te rozpiski robiłem, wam powiem szczerze. No i kolejnym to jest pan Tarik z Deliangiem. Tego się dziwię, bo widziałem takie rally i zrobiło popuch. Zrobiło naprawdę dobre cyfry. Tu mamy 3-4 i jeszcze jest chyba Ashur Zuge, czyli Ashur Zuge też jest tutaj, też można go połączyć w tym tierze i to jest chyba takie najlepsze rally z artefaktem, takie najlepsze rally, które można robić z artefaktem. Potem mamy na przykład już, co tam dalej było, że Ashura z Tarikiem możemy sparować w tierze A, a potem już jest Attila. No i tu jest właśnie, powiem wam, że to jest dla mnie to było szokiem, że Attila tak wypadł z kopu. Dla mnie Attila z Liu robił naprawdę dobre cyfry. A tu na przykład Attila ze Scipio się dobrze skaluje. Też jest rzucony do seedu A+. Tak samo Attila z Scipio, czy Scipio Attila albo Attila Scipio, to działa w dwie strony. Ja ogólnie byłem pewny, że Attila z Liu będzie gdzieś tam, ale no nie, jest tam niżej. Kolejne jakieś tam zestawienie, gdzie ludzie wyrzucali, no ale to już będzie tier B, to jest Justynian z Ashurbanipalem, to już w ogóle totalna moim zdaniem kogoś odkleiło. No ale Attila z Wallace'em lub też Liu są gdzieś tam w środku stawki, czyli gdzieś tego Liu możemy jednak sobie wrzucić. W ogóle go rzucałem tutaj, pana Liu? Przeholałem, nie, rzucałem. Liu możemy sobie gdzieś tutaj też do tej stawki B wrzucić, można nawet niżej. No ale jest tam gdzieś brany pod uwagę w tej rally meta, jeżeli chodzi o artefakt. Dla mnie ogólnie te, wiecie, te rally to takie są dziwne, bo w sumie ja widzę przeważnie tam 3, może 4 jakieś zestawy na tych kiwiki, które gram w ostatnim czasie z artefaktem.
No ale wiemy, co jest mniej więcej metą, co jest najlepsze i też trzeba się z tym liczyć, więc mam nadzieję, że tam troszeczkę rozjaśniłem parę rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o metę rally lub też o Open, jeżeli chodzi o wersję właśnie w garnizonie, jeżeli chodzi o artefakty bez, tak samo rally, artefakty bez. Mam nadzieję, że tutaj wam się ten filmik podobał i że tutaj będziecie brać pod uwagę go i też protestujecie parę opcji. No i tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że przez cały czas się rozwijamy, pchamy to do przodu. Trzymajcie się, do zobaczenia, subujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Hejo!